Co się stało? Wiesz, gdzie jesteś? W wypadku rowerowym ciężko ranny zostaje student. Dajcie mi coś na ból! W karetce dostał ketoprofen 100 mg. Nie pomaga! Nie jest dobrze. Podejrzewam pęknięcie nerki. Boli mnie całe ramię, niżej też pod łokciem. Pacjentką jest też nastolatka z bardzo spuchniętą i bolącą ręką. Lekarze podejrzewają zakrzepicę, która może doprowadzić do śmierci. Ja cię muszę zbadać. Zakrzyp w żyle pachowej mógłby się oderwać i z prądem krwi popłynąć prosto do serca. Czyli doprowadzić do śmierci. A co z fitness? Mamo, przestań już z tym cholernym fitnessem. Ja mogę być kaleką, rozumiesz? Kaleką! Olka, musimy pogadać. Pacjent doktora Eryka oskarża swoją dziewczynę o zdradę. To ty powiedz mi, w co grasz? Czy on oszalał? Ja się o niego martwię, a on na mnie krzyczy. Nie będziemy razem. Stan chłopaka jest poważny. Lekarze, żeby go uratować, muszą usunąć mu nerkę. Dlaczego tak teraz mówisz? Po co to robisz? Nie wytrzymam! Ekipa pogotowia przyjeżdża na osiedle domów jednorodzinnych. Na parkowej alejce leży 22-letni Wojtek Machelski. Chłopak został ranny w wypadku rowerowym. Jego stan jest bardzo poważny. Pogotowie wezwał przyjaciel poszkodowanego, który był świadkiem wypadku. Co się stało? Kolega jechał przede mną, odwrócił się, uderzył o latarnię. Tam leży. Przepraszam, proszę się odsunąć. Chcieliśmy mu pomóc, ale nie dał się ruszyć. Słyszysz mnie? Spójrz na mnie. Co się stało? Wiesz, gdzie jesteś? Tak. Masz Uderzyłem w kogoś? latarnię, spadłem z rowera. Straciłeś przytomność? Nie. Obrażenia chłopaka wydają się być groźne. Może mieć liczne urazy wewnętrzne. Kalała mi oko. Wypadek zdarzył się, gdy chłopak i jego kolega jechali bardzo szybko rowerami. Chwilę wcześniej pokłócili się o dziewczynę. Połóżcie go delikatnie. Muszę obejrzeć twój brzuch. Nie ruszaj się, staraj się nie ruszać przez chwilę. Widać coś? No. Chłopaki, bierzemy go do szpitala. Przynieście noszę. Chłopak z dużą prędkością uderzył w parkową latarnię. Mimo że wydaje mu się, że ma tylko rozbitą głowę, może być w szoku i nie czuć, że jest poważnie ranny. Głęboko ma tą ranę. Zabezpieczymy mu. To też jest. Karetkę. Ratownicy wiozą rannego do szpitala. Chłopak cały czas jest bardzo pobudzony. Mimo że dostał dużą dawkę leków przeciwbólowych, zwija się z bólu. Może to świadczyć o groźnych dla życia obrażeniach wewnętrznych. Popatrz na mnie. Reakcja źle niesprawidłowa. Chcemy ci pomóc. Uspokój się, chcemy ci pomóc. Już dostałeś, zaraz zacznie działać. Przesuwam cię go do opatrunku. działać. Spokojnie, nie ruszaj głową. Puszczaj. Co to jest? Nie ruszaj się, zrobię ci opatrunek, dobrze? Jest? Mam. Dam mu 250 ml soli dożylnie. Pacjent z wypadku musi jak najszybciej trafić pod opiekę lekarzy. Tymczasem przyjaciel, z którym był w parku, pojechał po jego dziewczynę. Na izbie przyjęć pojawia się 18-letnia Agnieszka Polawska z przyjaciółką. Dziewczyna od kilku dni ma spuchniętą i obolałą prawą rękę. Nie ma pojęcia, co się stało, a ból jest już nie do wytrzymania. Nastolatka jest utalentowaną gimnastyczką. Wielokrotnie brała udział w różnych turniejach i często je wygrywała. Za 3 tygodnie ma wystartować w najważniejszych zawodach w swoim życiu. Martwi się, czy będzie mogła w nich wziąć udział. A może ty po imprezie byłaś? Daj spokój. Dobrze wiesz, że matka mnie nigdzie nie puściła. Miałam wylizać się z przeziębienia, żeby dać, nie, po prostu, żeby wygrać te cholerne zawody. No. Nawet nic się nie uderzyłam. Ja nie wiem, co ja to mogłam zrobić. Muszę zarejestrować. W tym czasie na oddział dociera karetka z rannym rowerzystą. Pacjentem zajmie się dr Eryk Wajman. Co jest?
Wojtek Machelski, 22 lata, wypadek rowerowy. Stan ogólny dość dobry, wydolny oddechowo, krążeniowo, bez utraty przytomności. Ma rozbity łuk brwiowy, bardzo boli go lewe podbrzusze, jest otarcie. A, dajcie mi coś na ból! No, w karetce dostał ketoprofen 100 mg. Nie pomaga! Dobra, zaraz coś dostaniesz. Na razie na salę, szybko. Muszę szybko stanąć na nogi. Cały czas to powtarza, ale nie pozwala nic zrobić. Ten chłopak rozpędził się na rowerze, stracił panowanie nad kierownicą i bardzo mocno uderzył w latarnię. Był bez kasku. Moim zdaniem ma szczęście, że żyje. Halo! Halo! Co z moim okiem i głową, Zaraz się tą zajmę. Po kolei, dobra? Chłopak wciąż bardzo cierpi. Zanim doktor Eryk skieruje go na specjalistyczne badania, sam stara się sprawdzić, jakie obrażenia ma pacjent. Ten przy najmniejszym dotyku czuje ogromny ból. Człowieku! Paracetamol dożylnie, 1000. I co, i to mi pomoże? Tak, pomoże. Teraz będę musiał ci założyć cewnik do pęcherza. Co? Nie. Nie. Nie? A czemu nie? Bo nie zgadzam się. Lekarz podejrzewa uraz układu moczowego i nerek, dlatego chce założyć pacjentowi cewnik, by jak najszybciej sprawdzić, czy nie ma w moczu krwi. Niestety pacjent kategorycznie protestuje. Wie, że na oddział lada chwila przyjedzie jego dziewczyna i nie chce, żeby widziała go w takim stanie. Nie wywróciłem się na rowerze. Ja potrzebuję tylko tróbcie coś z głową. Mam oko zalane, średnio widzę. Ja muszę być jutro na chodzie. Ja muszę stąd wyjść. Dobra. Pobierzemy ci na razie krew, zrobimy rentgen klatki piersiowej, kręgosłupa szyjnego. Później zobaczymy, co dalej. Czyli zaczynamy od rentgena. Tak, trzymamy się na razie z tym cewnikiem, że jest tak uparty. Chyba nie zdaje sobie sprawy z tego, że może mieć poważne obrażenia. Czekaj. Podczas gdy nastolatka z bolącą ręką wciąż czeka w izbie przyjęć na badanie, w szpitalu pojawia się dziewczyna rannego rowerzysty. Przywiózł ją jego przyjaciel, który wezwał karetkę. Zanim dziewczyna związała się z pacjentem doktora Eryka, była jego narzeczoną. Rozstali się kilka miesięcy temu, jednak chłopak nadal nie może o niej Nikogo zapomnieć. innego tutaj nie ma, rodzice są w Stanach. Proszę mi powiedzieć. Proszę zaczekać, ja zapytam lekarza. Dobrze. Wojtek, co się stało? Jak się czujesz? A ty czemu mi nie powiedziałaś? Ale o czym? Przepraszam, ale my musimy już jechać. Dziewczyna jest zaskoczona reakcją chłopaka, który najwyraźniej ma do niej o coś pretensje. O co mu chodzi? Zamiast powiedzieć mi, co się stało, jak się czuję, zadaje mi dziwne pytania. Nic z tego nie rozumiem. Nastolatka z obolałą ręką niecierpliwie czeka na badanie. Boi się powiedzieć matce, że jest w szpitalu. Kobieta ma duże oczekiwania wobec swojej córki. Chce, żeby nastolatka odniosła sukces w sporcie. Sama od lat zajmuje się fitnessem i również ma duże osiągnięcia. Nie wyobraża sobie, żeby córka nie poszła w jej ślady. Ej, może pokazałabyś mi tę rękę? Nie. Stara, nie przesadzasz trochę? Wstydzisz się mi pokazać? Ale to wygląda ohydnie. Słuchaj, a może ty sobie nadwyrężyłaś na treningu albo co? Może matka znowu kazała ci ćwiczyć na sali po nocach? Nie no, mówię ci, że tydzień nie ćwiczyłam. Złapałam jakieś grypsko i wściekła się, ale pozwoliłam siedzieć w domu. Mówię ci, że to się stało pod prysznicem. Może jednak zadzwonisz do starszej? Nie. Mówiłaś jej coś, pokazywałaś jej to? No co ty? Dopiero by się wściekła. Jak mi się to za 2-3 dni nie wygoi, to mam małe szanse, żeby wygrać zawody. I znów będzie rok suszenia głowy. A za pierwsze miejsce jest sporo kasy. Matka nastolatki prowadzi studio fitnessu i bardzo potrzebuje pieniędzy, które córka może wygrać w zawodach. Magda chyba nie zna mojej matki. Wcale jej nie minie. Za kasę z zawodów miała wyremontować nową salkę na siłownię. No i miał być kolejny puchar w gablotce. Ona mnie zabije jak nawalę. Pacjent doktora Eryka wraca po badaniach rentgenowskich na salę segregacji, gdzie doktor Michał Morawski zaczyna badanie swojej pacjentki. Dziewczyna martwi się, czy zdoła utrzymać chorobę w tajemnicy. Ręka boli ją coraz mocniej, jednak nadal bardziej niż swoim stanem przejmuje się reakcją matki. Boli mnie całe ramię, niżej też pod łokciem. Od kiedy? Od 4 dni, ale puchnąć zaczęło przedwczoraj i puchnie coraz bardziej. A ty coś trenujesz? Tak, fitness.
Co się stało? Przewróciłaś się, uderzyłaś? Nie, po prostu wyszłam spod prysznica. No i zaczęło boleć. Pod prysznicem coś się stało? Poślizgnęłaś się? Coś nie? A powiedz mi, jakieś sterydy może bierzesz? Nie! Dobrze. To poruszaj nadgarstkiem tak jak ja. Dobra, teraz wyprostuj łokieć. Dobra, teraz spróbuj podnieść ramię. Tak. Ręka pacjentki wygląda bardzo źle. Boli ją przy najmniejszym ruchu. Dobrze, ja spróbuję, Nigdy potem wcześniej muszę nie miała zacząć, żadnych kontuzji, dlatego tym bardziej nie rozumie, co się dzieje. Nie mi pani już nie dotyka. Ja cię muszę zbadać. Doktorze, czym to grozi? Tylko szczerze, błagam. Matka pacjentki ma do niej pretensje o kontuzję. Nie zdaje sobie sprawy, że córka może mieć raka. Czy w rodzinie ktoś chorował na nowotwór? Tak, mój tata zmarł 5 lat temu. Przecież to wszystko, co robię, to robię również dla Agi. A co z fitness? Mamo, przestań już tym cholernym fitnessem. Ja mogę być kaleką, rozumiesz? Kaleką! Olka, musimy pogadać. Pacjent oskarża dziewczynę o zdradę. Co jest grane? To ty powiedz mi, w co grasz. Czy on oszalał? Ja się o niego martwię, a on na mnie krzyczy. A co, może mnie nie zdradziłaś? Oszalałeś? Stan chłopaka nagle się pogarsza. Okazuje się, że ma pękniętą nerkę. Proszę pana, pan sobie nie zdaje sprawy, co panu grozi. Co się stało? Wiesz, gdzie jesteś? Pogotowie zabiera z parku rowerzystę, który został poważnie ranny w wypadku. Nie pomaga! Nie jest dobrze. Podejrzewam pęknięcie nerki. Na oddział przychodzi jego dziewczyna i przyjaciel, z którym ta kiedyś się spotykała. Pacjent jest na nią wściekły. A ty czemu mi nie powiedziałaś? Ale o czym? Zadaje mi dziwne pytania. Nic z tego nie rozumiem. W szpitalu jest też nastolatka trenująca fitness. Bardzo boli ją ręka. Boi się, że przez kontuzję nie wystartuje w bardzo ważnych zawodach i zawiedzie matkę, która bardzo na nią liczy. Puchnąć zaczęło przedwczoraj i puchnie coraz bardziej. Ała! Nie mi pani już nie dotyka. Ja cię muszę zbadać. Nastolatka nadal nie wie, jak powiedzieć matce, że prawdopodobnie nie wystartuje w ważnych zawodach. Wie, że ta będzie miała pretensje. Jednak ręka boli dziewczynę tak bardzo, że na razie nie ma mowy o żadnych treningach. Będzie tutaj siedzieć i wrzeszczeć i ośmieszy mnie przed lekarzami. O cholera. Kurczę, wiem, ale nie boisz się, że będzie bardziej wściekła, jak jej nie powiesz? A to nie wygląda dobrze. Ja wiem, jak to wygląda. Cholernie boli. A co ja jej powiem? Przecież czy pomyślę, że zrobiłam jej to na złość, bo nie będę mogła przez to ćwiczyć. Aga, ona na pewno i tak już cię szuka. Dziewczyna ćwiczy od wielu lat. Tak naprawdę nie lubi tych treningów, ale wie, jak ważne to jest dla jej matki i że kobieta bardzo liczy na jej wygraną. W końcu zbiera się na odwagę i dzwoni do niej. Halo? Cześć, mama. Jestem w szpitalu. Jestem w szpitalu. Pacjent doktora Eryka czeka na zabieg zszycia rany głowy. Wygląda na to, że chłopak już lepiej się czuje. Już trochę mniej boli, czuję, że wracam do formy. Paracetamol. Co, proszę? Środek przeciwbólowy. Mówiłem, że ci pomoże. Pewnie zaczął działać. Teraz się trochę postrzywam. Zacznijmy od znieczulenia. Panie doktorze, wyniki są. A, i czy może wejść dziewczyna tego pana? Ola? Ola? No co, masz ich więcej? Tak, może. Dobrze. Tylko nie za długo, bo za chwilę będę mieć igłę w ręku. Ale chyba zdejmiecie mi to jutro, nie? Jutro? Niemożliwe. A dlaczego akurat jutro? No bo pojutrze jest wyjazd. Ja jutro muszę już stanąć na nogi. Jaki wyjazd? Dokąd jedziesz? Daleko. Koleją transsyberyjską na 3 miesiące. Chłopak upiera się, że chce wyjść ze szpitala. Wkrótce wybiera się razem z przyjaciółmi na daleką wyprawę. Jego dziewczyna organizowała ją od wielu miesięcy. Chłopakowi bardzo zależy, żeby jej nie zawieść. Boi się, że jeśli nie pojedzie, to dziewczyna go zostawi. No? Jakieś przeżycia. Jakieś przeżycia, pamiątki, wspomnienia. Ale najpierw musimy sobie coś wyjaśnić. Proszę. Olka, musimy pogadać. Igor, wyjdź. Na salę wchodzi dziewczyna pacjenta. Nie udawaj, że nie wiesz, o co chodzi. Wojtek. Stary, Ej. sorry, ale muszę to wyjaśnić. Co jest grane? To ty powiedz mi, w co grasz. Dobra, ja przepraszam.
To nie jest fajne miejsce na kłótnie. Wy wyjdźcie na korytarz, a ty się opanuj. Ja muszę zacząć szywać. Przyjaciel powiedział rannemu rowerzyście, że dziewczyna go zdradza. Chłopak mu wierzył. Wywrostuj się. Czy on oszalał? Ja się o niego martwię, a on na mnie krzyczy. W dodatku lekarz jest na nas wściekły i pewnie nie będzie chciał ze mną rozmawiać. A ja muszę wiedzieć, co dalej. Czy to poważne? Czy będzie mógł stąd wyjść? Przecież wyjazd pojutrze. Dziewczyna jest zszokowana. Nie wie, że jej chłopak podejrzewa ją o zdradę i nie rozumie, dlaczego tak się zachowuje. Nie ma pojęcia, że jej były chłopak nadal ją kocha i że powiedział przyjacielowi o rzekomej zdradzie. Chce w ten sposób skłócić parę i odzyskać dziewczynę. Daj spokój, nie przejmuj się tak. Ludzie w takich chwilach nie wiedzą, co mówią. Widziałeś, jak wygląda. Nie, Igor. Wojtek tak nie wybucha bez powodu. On ma coś do mnie, przecież sam słyszałeś. Jest potrzaskany, uderzył się w głowę, zrozum. Nie mówił ci nic rano? Nie. Słuchaj, Olka, byliśmy razem 4 lata. Wojtek miewa czasem o to ataki zazdrości. Może o to w tym wszystkim chodzi. Chłopak tylko udaje troskę. Tak naprawdę jest fałszywy i miesza w tym związku. Chce doprowadzić do rozstania pary. Pacjent nie ma pojęcia, co się dzieje w izbie przyjęć. Czeka, aż lekarze w końcu ustalą, co mu jest. Nadal jest zły na dziewczynę. Dotąd nie miał okazji spokojnie z nią porozmawiać i wszystkiego wyjaśnić. Przestańcie do mnie mówić jak do debila. No to przestań nam tutaj tak kozakować. Jak mam być spokojny, skoro z samego rana dowiedziałem się, że własna dziewczyna wali mnie w rogi z chłopakami z ekipy? Dobra. Pamiętaj się trochę. Opanuj. I mam prośbę. Przestań na chwilę mówić. Płyn w jamie otrzewnej. Pęcherz niewypełniony, niewidoczny. Lewa nerka o zatartej strukturze. No nie wyjdzie stąd tak szybko. Badanie USG wykazuje bardzo niepokojące zmiany w nerce pacjenta. Lekarz musi sprawdzić, jak bardzo poważne jest uszkodzenie nerki i czy konieczna będzie operacja. Dlatego zleca tomografię komputerową. A tobie niestety będę musiał jednak założyć ten cewnik. Co? Nie. Nie. Słuchaj, nie zachowuj się jak dzieciak. Przecież to ohydne. Nie chcę, żeby moja własna dziewczyna widziała mnie z czymś takim... Słuchaj, chłopiec, zaraz to nie wytrzymam. Poleż sobie, zastanów się, przemyśl. Pacjent wciąż nie zgadza się na założenie cewnika. Bardzo się tego wstydzi, ale doktor Eryk nie rozumie jego uporu. Co mi jest, siostro? Czemu chce mi robić tomografię? To już doktor panu wyjaśni, jak wróci. Czy ja mógłbym pogadać z moją dziewczyną? Tylko bez Igora. Wolałbym porozmawiać z nimi na osobności. Dobrze, to zawołam ją, tylko muszę tutaj skończyć, okej? Nie jest dobrze. Podejrzewam pęknięcie nerki. Nie mogę też wykluczyć uszkodzenia śledzione i pęcherza moczowego. Mamy niestety bardzo słaby obraz. Natomiast urazy te mogą być bardzo groźne. Samo USG nie da mi teraz jednoznacznej odpowiedzi, dlatego kieruję pacjenta na tomografię. W tym czasie na oddział przyjeżdża matka pacjentki ze spuchniętą ręką. Kobieta przyjechała najszybciej jak mogła. Nie może uwierzyć, że jej wysportowana córka trafiła do szpitala. To sama mogłaś zadzwonić. Musiałam przerwać ważne spotkanie z klientami i ich wyprosić. Zresztą nieważne, gdzie ona jest. W tamtej sali. Przepraszam, szukam mojej córki. Dobrze. Matka pacjentki martwi się o córkę. Chce jak najszybciej się z nią zobaczyć. Kobieta ma nadzieję, że kontuzja nie jest poważna i córka będzie mogła wystartować w zbliżających się zawodach. Jestem jej matką. Dlaczego nie zadzwoniłaś od razu? Nie byłoby takiego zamieszania. Dlaczego mi tego nie pokazałaś? Mam nadzieję, że nie jest złamana. Nie, ręka nie jest złamana. To dobrze, więc co się stało? Ostatnio pozwoliłam ci siedzieć w domu. Nie trenowałaś. Wyszłaś z tego nieszczęsnego przeziębienia. A ty co? Co narobiłaś? Dziewczyno, zawody za 3 tygodnie, rozumiesz?
Kobieta ma pretensje do córki. Bardzo liczyła, że dziewczyna wystartuje w zawodach. I co? Uważa, że jest nieodpowiedzialna i nie traktuje poważnie swojej kariery sportowej. Ona musi wygrać, to poważne zawody. Wygra na ponad 20 000. Dobrze. To do nowe przyrządy, do nowej siłowni. Proszę mnie chwileczkę posłuchać. Ręka pani córki cały czas puchnie. Coraz bardziej boli. Agnieszko, muszę zobaczyć jeszcze raz ten bark. Rozwinięte krążenie oboczne na przedniej i tylnej powierzchni. Co to znaczy? Poszerzone żyły. Mocno poszerzone żyły. Obawiam się, że to rzeczywiście jest zakrzepica. Lekarz podejrzewa, że w ręce pacjentki utworzył się zakrzep. Jeżeli to prawda, to dziewczynę czeka wiele miesięcy przerwy w treningach i na pewno na razie przekreśla jej sportowe plany. Mówiła pani, że ostatnio nie trenowała. Ale co teraz? No właśnie, co teraz? Jak ją teraz pozbieracie? Zrobimy ponownie badania krwi na poziom dedimeru. Ale po co? Po to, żeby się upewnić, czy to jest zakrzepica, czy nie. A co z treningami, panie doktorze? Mam prośbę. Proszę na jakiś czas zapomnieć o treningach, dobrze? Oszalał. Normalnie oszalał. Jak ja mam nie myśleć o treningach? Przecież za chwilę zawody wojewódzkie, potem ogólnokrajowe. Już nie chodzi mi o cały ten remont, ale o reklamę. Poczekam na te nieszczęsne wyniki i zabiorę Agę gdzieś do jakiegoś innego lekarza. Prywatnie. Tymczasem dziewczyna pacjenta po wypadku rowerowym chce wyjaśnić, dlaczego chłopak się na nią wścieka. Dzień wcześniej spędzili cudowny wieczór, planując nadchodzącą wyprawę. Teraz widzi, że chłopak się zmienił i nie potrafi zrozumieć dlaczego. Powiedz najpierw, jak się czujesz. Lekarze mówią, że nie jest dobrze. Wyjdziesz z tego. I to szybciej niż ci się zdaje. Pamiętasz, jak nam nawalił karabinek w skałkach? Runąłeś z 4 metrów. I co? Po 2 dniach byłeś w domu. Co jest? Boli? Spakowana? Trochę. Przestań, przecież się znam. Okej, spakowana. O co ci chodzi? Masz kogoś, prawda? Oszalałeś? Nie, mówię to, co słyszałem. Od kogo? Wiesz, że nie pojadę, prawda? Daj spokój, jesteś tylko poobijany. Fajni kolesie są w naszej ekipie. Jeden ci się nawet podoba. Dlaczego tak mówisz? Przecież jestem z tobą. Więc nie jedź. Wojtek, no co ty? Przecież wszystko już prawie gotowe. Chyba przez jakieś głupie plotki nie chcesz mnie zmusić, żebym... Dziewczyna wreszcie rozumie, dlaczego chłopak tak dziwnie się zachowuje. Jest oburzona oskarżeniami o zdradę. To nieprawda. Nigdy nie zdradziła swojego chłopaka. Oszalałeś? Dlaczego tak teraz mówisz? Po co to robisz? O, nie wytrzymam. Siostro, proszę mu jakoś pomóc. Widocznie leki przestały działać. Dobrze, zaraz podamy coś mocniejszego. I proszę, żeby pani wyszła. Wojtek, będę czekać na korytarzu. Stan chłopaka nagle się pogarsza. Dziewczyna musi opuścić salę. Nie wiem. On myśli, że go zdradzam. Przecież to bzdura. Dlaczego on się tak zachowuje? Naprawdę nie wierzę w to, co właśnie usłyszałam. Wojtek posądza mnie o zdradę. Naprawdę nie wiem, co się z nim dzieje. Chłopak dostał środki przeciwbólowe i czuje się lepiej. Na salę przychodzi jego przyjaciel. Chce się upewnić, że jego kłamstwa działają i udało mu się skłócić parę. Stary, co z Olką? Co ma być? Powiedziała, że jestem wariatem. Ale co mam mówić? Stary, powie ci, lubię kręcić na boku. Ze mną też tak było. Nigdy wcześniej ci nie mówiłem, ale zdradziłem je 2 razy. To co ja mam teraz zrobić? Daj sobie z nią spokój, chociaż na jakiś czas. Musisz się wylizać. Tylko teraz o tym myśl. Nie jedna laska na ziemi. Stary, to nie jest takie proste. Ja nie mogę jej stracić. Ranny chłopak wierzy w słowa przyjaciela i nie ma pojęcia, że ten nim manipuluje. Stary, powiedz coś, że poczekała. Muszę z nią pogadać. Jasne, stary. I co? Nic, nie wierzy mi, nie chce cię widzieć. Co? Głupio wyszło, ale tak powiedział. Przyjaciel rannego oszukuje też jego dziewczynę. Wbrew prośbie chłopaka nie chce dopuścić do ich spotkania. Zdystansujesz się, pomyślisz o wyprawie. Ja nie wiem, co ja mam zrobić. Chcę pojechać. Moim zdaniem powinnaś jechać.
Fałszywy przyjaciel kłamie dlatego, że chce sam wyjechać z dziewczyną na wyprawę. Cieszy się z wypadku i tego, że chłopak jest w szpitalu, bo dzięki temu jest bliżej jego dziewczyny. Wierzy, że ona sama pojedzie z nim na wyprawę i że znów będą razem. Trwa badanie pacjentki z bolącą ręką. Lekarz sprawdza przepływ krwi w żyłach. Chce w ten sposób dowiedzieć się, czy dziewczyna ma zakrzepicę. W tej żyle w ogóle nie ma przepływu. Proszę? To jest świeża skrzeplina. Proszę, masz do wytarcia. Badanie niestety potwierdza podejrzenia doktora Michała. Ręka jest poważnie uszkodzona. Dziewczyna jest załamana i musi zapomnieć o treningach na długi czas. Czeka ją wielomiesięczne leczenie i nie wiadomo, czy w ogóle będzie mogła wrócić do wyczynowego sportu. Dobrze. Mogę? Tak, właśnie skończyliśmy. Panie doktorze, kiedy ona wróci do domu? No, jeszcze nie wiem. Jest zakrzep w żyle pachowej. Ale jak to? To znaczy, że ona tutaj zostaje? No, na razie tak. Teraz przewieziemy Agnieszkę na salę obserwacji, a potem najprawdopodobniej będzie musiała zostać na oddziale wewnętrznym. Ale jak to, panie doktorze? To ona nie może trenować, nie może być w domu i chociaż trochę poćwiczyć? No, pani o ćwiczeniach w ogóle mowy nie ma. Przede wszystkim musimy znaleźć przyczynę zakrzepicy. Panie doktorze, czym to grozi? Tylko szczerze, błagam. Tym, że z naszych planów rozbudowy klubu nic nie wyjdzie. Tam od twoich planów, nie naszych. Uspokój się. Mimo tak poważnego stanu córki, matka nie przejmuje się jej zdrowiem. Najważniejszy jest dla niej sport i sukcesy nastolatki. I utratą sprawności w ręce. To znaczy, że córka nie mogłaby trenować? A te leki, panie doktorze, o których pan mówi, one nic nie pomogą? Proszę pani, nie mam mowy w ogóle o treningach. Mówimy Ale o zwykłej, codziennej sprawności. Panie doktorze, ale przecież wszystko później wróci do normy. Prawda jest taka, że niestety mogło już dojść do uszkodzenia naczyń krwionośnych i do utraty sprawności. Ale jak to? A co z fitness? Mamo, przestań już tym cholernym fitnessem. Ja mogę być kaleką, rozumiesz? Kaleką! Bardzo panią troszkę przeproszę. Mam wrażenie, że matka Agnieszki nadal nie zdaje sobie sprawy z powagi sytuacji. Ona myśli tylko o swojej firmie. Gdyby dziewczyna nie trafiła do szpitala, zakrzep w żyle pachowej mógłby się oderwać i z prądem krwi popłynąć prosto do serca, czyli doprowadzić do śmierci. Pacjentka doktora Michała jest załamana diagnozą i przerażona tym, że być może nigdy już nie będzie miała w pełni sprawnej ręki. Do jej matki cały czas nie dociera, jak poważna jest sytuacja. Dziewczyna czuje się bardzo samotna. Musimy znaleźć przyczyny zakrzepicy, żeby wiedzieć, co i jak leczyć. Powiedz mi, czy palisz papierosy? Nie. A czy bierzesz tabletki antykoncepcyjne? Zwariował pan? Oczywiście, że nie. Mogę mieć do pani prośbę? Mogłaby pani kupić Agnieszce butelkę wody mineralnej, ale nie gazowanej? Oczywiście, no przecież ja wszystko dla niej zrobię. Albo podjadę do domu po kilka rzeczy dla Agi. Wrócę za pół godziny. Świetny pomysł, bardzo pani dziękuję. Lekarz widzi, że obecność matki źle wpływa na pacjentkę. Chce, by opuściła salę, żeby porozmawiać z nią na osobności. No to jak z tymi tabletkami? Bierzesz, prawda? Tak. Nie chciałam mówić przy mamie, a wciąż traktuje mnie jak dziecko. Wie pan, no spotykam się z chłopakami, jakby co to chce być bezpieczne. A czy te tabletki, one mogą powodować zakrzepicę? Antykoncepcja zwiększa ryzyko zakrzepicy, ale oczywiście nie u wszystkich ją wywołuje. Potrzebne są jeszcze jakieś inne czynniki, dlatego właśnie musimy zrobić dodatkowe badania. Pani Basiu? Doktor Michał zleca kolejne badania, bo obawia się, że przyczyną zakrzepicy u nastolatki może być jakaś poważna choroba. Będzie konsultacja ginekologa, dobrze? Dobrze. A powiedz mi, czy w rodzinie ktoś chorował na nowotwór? Tak, mój tata zmarł 5 lat temu. Przyczyny zakrzepicy mogą być różne. Między innymi antykoncepcja hormonalna i choroby nowotworowe. Niestety informacja o śmierci ojca pacjentki na raka nie wróży najlepiej. Rozważam jeszcze podłoże genetyczne, ale muszę to skonsultować z ordynatorem. Doktor Michał omawia badania swojej pacjentki z ordynatorem. Doktor Wójtowicz zgadza się, że w tym przypadku jest bardzo prawdopodobne, że dziewczyna ma raka, zwłaszcza, że jej ojciec zmarł po długiej chorobie nowotworowej. Pacjentkę czeka teraz seria dodatkowych badań. Dzięki wielkie. Tymczasem dr Eryk nadal nie może sprawdzić, czy w moczu jego pacjenta jest krew, bo ten odmawia założenia cewnika. Ja mu nie przypadam moczu. No jak to nie pozwala? Przecież trzeba założyć cewnik i to szybko. Ja wiem, że trzeba, no ale uparł się i już. No, trzeba go przekonać.
Starałem się już 2 razy. Dobrze, chodź, ja go przekonam. Ordynator musi przekonać pacjenta, żeby zgodził się na założenie cewnika. Chłopak wstydzi się i boi nieprzyjemnego badania. Poza tym cały czas myśli o swojej dziewczynie i bagatelizuje swój stan. Ważniejsze dla niego jest to, że może stracić ukochaną. Że tego cewnika już 2-krotnie odmówiłem i nie zmieniam zdania. Ale proszę pana, pan sobie nie zdaje sprawy, co panu grozi. Pan może mieć uszkodzoną nerkę, śledzionę, wątrobę, pęcherz moczowy. Każdy z tych urazów może grozić utratą życia. Dobra, wszystko mi jedno. Rozumiem, że pan się zgadza. Tak, mam to gdzieś. Do pacjenta wreszcie dociera to, jak poważna jest sytuacja. Godzi się na założenie cewnika. Bardzo często mamy pacjentów, zwłaszcza mężczyzn, dla których założenie cewnika stanowi problem. Wstydliwa sprawa. Rozumiem, że nie jest to przyjemne, ale dla nas to taka sama czynność, jak choćby pobranie krwi. Jednak bardzo często niezbędna, by postawić odpowiednią diagnozę. Oczy jest zabarwione żywo-czerwoną krwią. No niestety. Założenie pacjentowi cewnika pozwoliło potwierdzić obawy lekarzy, że w moczu chłopaka jest krew. Oznacza to, że nerki pacjenta mogą być uszkodzone, co jest bardzo niebezpieczne. Przecież ja nie mogę, ja muszę jechać. Ja nie mogę. Musi pan zostać w szpitalu. A o wyprawie proszę zapomnieć. Siostro, zrobimy dodatkowe badania. Elektrolity, glukoza, układ krzepnięcia, kreatynina i mocznik. Oczywiście. I potem przewieziemy pacjentę na tomografię. Dzięki, przez was stracę dziewczynę. Mam to gdzieś. Krew, która wypłynęła, to bardzo zły objaw. Prawdopodobnie nerka pacjenta jest tak poważnie uszkodzona, że może to zagrażać jego życiu. No niestety chłopak ma w głowie tylko dziewczynę i uważa, że robimy mu krzywdę. Mam nadzieję, że kiedyś doceni nasze wysiłki. Pacjent jedzie na tomografię. Nie wie, że dziewczyna wyszła ze szpitala. Uwierzyła przyjacielowi, że chłopak nie chce jej widzieć. Proszę pani sprawdzić jeszcze raz? Ona musi gdzieś tam być. No ale sprawdzałam. Przykro mi, naprawdę jej nie ma. Może poszła do łazienki? No może, ale my już nie możemy czekać. Pacjent po wypadku na rowerze ma pękniętą nerkę. Konieczna jest natychmiastowa operacja. Czy chłopak przeżyje? Musicie operować? Tak, natychmiast. Chłopak może umrzeć. Chłopak miał naprawdę pecha. Musiał uderzyć w latarnię z bardzo dużą siłą. Dziewczyna pacjenta odkrywa podstępny plan byłego chłopaka. I co, mówiłem ci, że nie ma tu po co wracać? Chodź, jedziemy stąd. Igor, jak mogłeś? Matka pacjentki zaczyna rozumieć, że krzywdziła córkę swoimi wymaganiami. Czy pani nie widzi, że cały ten fitness to męczarnia dla Agi? Że ona wcale tego nie chce? Co ta Magda wygaduje? Przecież to wszystko, co robię, to robię również dla Agi. Boli mnie całe ramię, niżej też pod łokcie. Do szpitala trafia 18-latka z zakrzepicą ręki. Dziewczyna może mieć raka. Ała! Nimi pani już nie dotyka. Ja cię muszę zbadać. Zakrzep w żyle pachowej mógłby się oderwać i z prądem krwi popłynąć prosto do serca. Czyli doprowadzić do śmierci. A co z fitness? Mamo, przestań już z tym cholernym fitnessem. Ja mogę być kaleką, rozumiesz? Kaleką! A, dajcie mi coś na ból! W karetce dostał kotów. Na oddział trafia ciężko ranny rowerzysta. Chłopak nie godzi się na badanie. Lekarze podejrzewają pęknięcie nerki. Prawdopodobnie nerka pacjenta jest tak poważnie uszkodzona, że może to zagrażać jego życiu. Chłopak boi się, że przez pobyt w szpitalu straci dziewczynę. Jego przyjaciel chce rozbić ich związek. Nic się proszę nie ruszać. Trwa tomografia komputerowa pacjenta po wypadku na rowerze. Ponieważ minęło już sporo czasu od zdarzenia, a pacjent długo nie zgadzał się na badania, jego stan może być już bardzo poważny. Lekarze podejrzewają ciężki uraz nerki. Jeśli to prawda, możliwe, że chłopak straci nerkę. Cholera, lewa nerka jest całkowicie rozkawałkowana. Jeszcze ten masywny krwiak w przestrzeni zaoczewnowej. Musicie operować? Tak, natychmiast. Chłopak może umrzeć. Proszę wezwać urologa. Chłopak miał naprawdę pecha. Musiał uderzyć w latarnię z bardzo dużą siłą. Nerka jest nieodwracalnie uszkodzona. Nie byliśmy w stanie tego stwierdzić podczas USG. W jamie oczewnowej było zbyt dużo płynu.
gaz w jelitach. Dlatego obraz był niejednoznaczny. Teraz mamy już pewność i poinformowałem szefa, w ciągu godziny powinniśmy rozpocząć operację. Załamany pacjent doktora Eryka czeka na operację usunięcia nerki. Bardziej niż swoim zdrowiem martwi się tym, że dziewczyna go opuściła. Wciąż jest przekonany, że go zdradziła. Jak ja będę żył? Nie wiem, czy to dla pana będzie jakieś pocieszenie, ale da się żyć normalnie z jedną nerką. Tak, normalnie. Niespodziewanie na salę wchodzi dziewczyna pacjenta. Chce wyjaśnić sytuację. Czemu nie przyszłaś wcześniej? Igor powiedział, że nie chcesz mnie widzieć. Że kazałeś mi wyjść ze szpitala. Co? Do chłopaka dociera, że wszystko, co opowiadał przyjaciel, było kłamstwem. Teraz już wierzy, że dziewczyna go nie zdradziła. To nagadał mi tych głupot. Nawkręcał mi, że kręcisz na boku i zdradzasz mnie tak jak jego. Wojtek, ja go nigdy nie zdradziłam. Ciebie też nie. Cholera. Zabiję go. Wojtek. Ja nie jadę. Zostaję z tobą. Na Syberię pojedziemy kiedy indziej, albo i na koniec świata. Jak już będziesz mógł. Dziewczyna pacjenta postanawia zrezygnować z wymarzonej wyprawy i być przy swoim chłopaku. Kocham cię. Nie zapominaj o tym. Przepraszam. Będę na ciebie czekać. Dziewczyna jest wściekła, że jej były chłopak tak podstępnie kłamał. I co, mówiłem ci, że nie ma tu po co wracać? Chodź, jedziemy stąd. Igor, jak mogłeś? Ale o co ci chodzi? Ty okropny, obleśny kłamco. Jak mogłeś to zrobić? Ale co miałem zrobić? To jedyny sposób, jaki wymyśliłem, żeby cię odzyskać. Myślisz, że po co się tak angażowałem w szukaniu tych cholernych sponsorów? Tylko na tobie mi zależy. Nie obchodzi mnie Syberia i cała Ale reszta. ja nie chcę z tobą być. Nienawidzę cię. Olka, proszę cię, zrozum. Wynoś się stąd, nie mam ochoty na ciebie patrzeć. Oszustwa fałszywego przyjaciela wyszły wreszcie na jaw. Chłopak jest zły, że nie udało mu się podstępem odzyskać byłej dziewczyny. Tymczasem do szpitala wraca matka pacjentki z chorą ręką. Kobieta powoli zdaje sobie sprawę z poważnego stanu córki. Zaczyna martwić się o jej zdrowie, ale ciągle nie dopuszcza do siebie myśli, że choroba zniszczy córce karierę. Ale nie wiem, czy to wszystko będzie potrzebne. Mam nadzieję, że Agas szybko stąd wyjdzie. Raczej nie. A skąd ty możesz wiedzieć? To groźna choroba. Wiem, ale w przyszłym roku może uda jej się wziąć udział w zawodach. Rok to niedługo. Firma dobrze zarabia, dobrze prosperuje. Wyobrażasz sobie właścicielkami 2 mistrzynie fitness? Czy pani nie widzi, że cały ten fitness to męczarnia dla Agi? Że ona wcale tego nie chce? Ale Magda, co ty mówisz? Oszalałaś? Nigdy mi nie powiedziała, że coś jej nie pasuje. Nie, to pani jej nigdy nie słuchała. Niech jej pani powie, że wrócę potem. Kobieta jest w szoku. Nie miała pojęcia, że córka tak naprawdę nienawidzi sportu. Matka dziewczyny musi pogodzić się z tym, co usłyszała od przyjaciółki córki. Dociera do niej, że zdrowie jej dziecka jest najważniejsze. Wciąż nie wiadomo, czy przyczyną zakrzepicy u dziewczyny nie jest choroba nowotworowa. Nastolatka jest przerażona i bardzo potrzebuje teraz wsparcia matki. Więc co z nią będzie? Teraz przeniesiemy Agnieszkę na oddział wewnętrzny. Na wyniki badań trzeba będzie niestety poczekać. A co będzie z moją ręką? Tego jeszcze nie wiemy. Doszło niestety do uszkodzenia naczyń krwionośnych w ręce i z całą pewnością będzie słabsza. Ale na tym etapie naprawdę bardzo trudno powiedzieć, jak duże będzie upośledzenie. Go, proszę cię, nie martw się. Nie płacz. Ja naprawdę już cię do niczego nie będę zmuszać, ale musisz mi powiedzieć. Nie płacz. Ja naprawdę nie wiedziałam. Nie płacz. Rozumiem, że Agnieszce ciężko jest zaakceptować konsekwencje, jakie niesie za sobą zakrzepica. Jest młodą, wysportowaną dziewczyną, a teraz będzie musiała zacząć żyć zupełnie inaczej. Operacja usunięcia nerki u chłopaka po wypadku rowerowym trwa już od kilku godzin. Jego dziewczyna bardzo się martwi, czy wszystko dobrze się skończy. Cała ta sytuacja uświadomiła jej, jak bardzo kocha swojego chłopaka.
Co, panie doktorze, co z Wojtkiem? Leży na ojomie, na razie nieprzytomny. A jak operacja? Wszystko dobrze? Mogę go zobaczyć? Na razie nie, musisz jeszcze zaczekać. Były małe komplikacje, ale daliśmy radę. Wróci do formy. Na pewno. Tak, inaczej bym tak nie mówił. Wszystko będzie dobrze. A co będzie potem? Bez tej nerki? Wiesz co, jest cała masa ludzi, którzy żyją z jedną nerką. On za kilka tygodni nie będzie zauważał żadnej różnicy. Zostanie tylko blizna. Nie martw się. Dziękuję. Trzeba znowu odkładać i zbierać. Pacjent po operacji usunięcia nerki za kilka dni wróci do domu. Wciąż jest osłabiony, ale lekarze zapewniają, że nawet z jedną nerką będzie mógł żyć jak dawniej, wspinać się i podróżować. Razem z dziewczyną planują kolejne wspólne wyprawy. Podobno będę żył normalnie. Z jedną nerką można żyć normalnie. Straciłem kumpla, który okazał się kompletną szują, ale mam Olę. A Ola jest moim skarbem i wiem, że razem pojedziemy jeszcze w niejedną podróż. Na szczęście nie potwierdziły się najgorsze obawy lekarzy. Dziewczyna z zakrzepicą ręki nie ma raka. Jednak lekarze wykryli u niej rzadką chorobę genetyczną, która spowodowała zakrzep. Dziewczyna będzie musiała zażywać leki rozrzedzające krew i na zawsze zrezygnować z wyczynowego sportu. Matka troskliwie się nią opiekuje. Wszystkie moje plany legły w gruzach. Ale moje marzenia wcale nie muszą być marzeniami Agnieszki. Teraz najważniejsze, żeby była zdrowa i w końcu uwierzyła, że ją bardzo kocham. Zrozumiałam, że może moja córka wcale nie chce być taka jak ja. Córka wzywa pogotowie do swojego ojca. Mężczyzna od dawna ukrywał przed nią chorobę. W szpitalu okazuje się, że kobieta potajemnie szuka kupca na jego dom. Wszystko wiem. Chcesz mnie sprzedać. Ojciec leży chory w szpitalu i ona chce teraz sprzedać dom? Basiu? Do szpitala przychodzi kobieta z napadem duszącego kaszlu. Tylko natychmiastowe podanie tlenu ratuje ją przed uduszeniem. Lekarze podejrzewają, że to zaawansowane stadium raka. Proszę oddać spokojnie. Mąż pacjentki przychodzi do szpitala tylko po pieniądze na wyjazd z kochanką. Dochodzi do awantury. Nie wiem, nałykałaś jakichś prochów? Czy nie wiem, co jej dali? Kobieta zbyt często korzystała z solarium. Prawdopodobnie ma raka skóry. Proszę cię, przestań, błagam cię, wiesz, że nie o to mi Mąż kobiety broni teścia. Jej ojciec boi się, że trafi na bruk. A ja co? Mam się do przytułku na starość udać? Dziecko, ja teraz jestem tylko na twojej łasce.